Otóż żyjemy w erze immunoterapii, czyli wykorzystaniu mechanizmów immunologicznych do walki z wielu chorobami. Jednym z narzędzi tej nowej metody, czy może nie nowej, ale uwspółcześnionej, nowoczesnej metody leczenia jest tymoterapia, więc stosowanie hormonów grasiczych pochodzących z grasic cielęcych. I istnieje bardzo ważne zjawisko, czyli tak zwanej niespecyficzności gatunkowej, czyli możemy białko pochodzące z grasic na przykład cielęcych wykorzystać jako hormon działający identycznie jak hormony ludzkie, podobnie jak w innych przypadkach zaburzeń endokrynologicznych. I już istnieją bardzo szerokie badania na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, również w Chinach, które pokazują, że można zwiększyć skuteczność na przykład szczepionki przeciwko grypie, że można zahamować procesy starzenia się, że można zmniejszyć podatność na infekcje, a również można współdziałać z innymi metodami stosowanymi w onkologii dla zwiększenia skuteczności tej terapii. Również można zmniejszyć powikłania terapii onkologicznej, a prawdopodobnie zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby nowotworowej po usunięciu głównej masy guza. Chodzi o to, aby układ immunologiczny tak odbudować, aby działał podobnie jak u ludzi zdrowych, którzy nie mają nowotworu. I nawet w czasie wielkich epidemii ginęła co 10. osoba. Co to znaczy? To znaczy, że u pozostałych układ immunologiczny, będąc tak samo eksponowany na dany czynnik patogenny, zwyciężał tę chorobę. Czyli chcemy zwrócić się do wspaniałej, ewolucyjnie rozwiniętej naszej struktury organizmu, poznać ją i wykorzystać dla dobra naszych pacjentów, ale również dla dobra przyszłych pacjentów, dzisiaj jeszcze ludzi zdrowych. I ostatnia Nagroda Nobla pokazuje, że odpowiednio zmodyfikowany układ immunologiczny może być skuteczny w zwalczaniu nawet chorób nowotworowych w stanie wielu przerzutów i w stanie bardzo zaawansowanym. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że aż tak układ immunologiczny ma taką siłę. Aczkolwiek my tu w Krakowie od dawna żeśmy wierzyli, że przyszłość jest w immunologii. To słowa moich poprzedników, profesora Aleksandrowicza i Blicharskiego.